Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Oczywiście, o czym dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy między innymi o urodzie. Każdy z nas chce z pewnością wyglądać ładnie, mieć ładną sylwetkę, piękną cerę, piękne paznokcie, włosy itd., itd. I jest czasami pytanie, od tego nie uciekamy, bo wbrew pozorom naprawdę każdy z nas chce ładnie wyglądać. I wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta uroda zewnętrzna zależy od urody wewnętrznej. Czyli tak jak funkcjonują nasze wszystkie narządy wewnętrzne, począwszy od komórek, poprzez tkanki, poprzez właśnie te wspomniane narządy wewnętrzne, czyli płuca, wątroba, żołądek, jelita, śledziona, trzustka i tak dalej, od tego zależy to, jak wyglądamy między nimi, jaki jest stan naszych włosów, jaki jest stan naszych paznokci i tak dalej, to o czym mówiłem. I tutaj oczywiście jest jedna sprawa, że trzeba odpowiednio się odżywiać, trzeba dbać o sen, trzeba dbać o ruch codzienny, czyli natlenianie, dokrwienie organizmu w wyniku tego ruchu, czyli trzeba spełniać cały szereg jakichś podstawowych warunków, ale jeszcze jest jeden bardzo ważny aspekt. Oczywiście u mnie na kanale o tym się mówi, bo jest oddzielna playlista biomagnetyzm, a więc jeszcze jest jeden czynnik. Otóż, kochani, jesteśmy istotami elektromagnetycznymi, a w zasadzie bioelektronicznymi. I na nasz elektroniczny układ oddziałują pola magnetyczne. Jakie pola magnetyczne? Najpierw trzeba powiedzieć, przypomnieć sobie tylko troszeczkę, w jaki sposób są zbudowane nasze ciała. Nasze ciała pod względem chemicznym zbudowane są różnego rodzaju substancji. Te substancje zbudowane są ze związków chemicznych. Związki chemiczne oczywiście z pierwiastków. Pierwiastki są to substancje już niepodzielne, czyli nie da się z pierwiastka wyodrębnić jakiejś innej substancji. Pierwiastek można dzielić, a więc na przykład wziąć miedź, złoto, żelazo, gliny i tak dalej, ciąć na kawałki, ale te mikro, nawet kawałeczki, te drobinki ciągle będą albo złotem, albo żelazem, albo miedzią, albo glinem, czy aluminium i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiemy, że pierwiastki zbudowane są z atomów. Dzisiejsza nauka mówi, atomy co to jest? To są jądra atomowe, w których są protony, neutrony i krążące wokół nich na wielu orbitach po prostu elektrony. Ale elektrony, jeżeli się poruszają, to wytwarzają swoje własne pola magnetyczne. I my jako ludzkość, jako wszystkie stworzenia, zwierzęta, rośliny i tak dalej, którzyśmy, a więc wszystkie istoty, które są zbudowane z elektronów, jesteśmy zanurzeni od początku wszechświata, od momentu, kiedy powstała nasza planeta Ziemia, a więc już niezależnie od tego, kiedy powstał wszechświat, kiedy powstała Ziemia, jesteśmy zanurzeni na dnie oceanu magnetycznego. Cóż to za ocean? To jest po prostu, kochani, pole magnetyczne naszej planety. Chodzimy po powierzchni i jesteśmy poddawani oddziaływaniu regulacyjnemu, między innymi regulacyjnemu pola magnetycznego Ziemi, albo inaczej pola elektromagnetycznego, a więc zgodnie z tym, co dzisiaj wiemy, jądro, roztopione jądro żelaza w środku Ziemi, Ziemia obraca się wokół własnej osi, cząsteczki są wprowadzane w ruch, tam są przecież też również elektrony i to jądro ma stanowić potężne dynamo wytwarzające pole magnetyczne. I to jeszcze raz pole magnetyczne, że reguluje wszystkie nasze procesy życiowe i steruje tymi procesami, z czego sobie sprawy nie zdajemy. I teraz, jeżeli byśmy zaczęli się głęboko wgłębiać się w ten temat, chciałem powiedzieć głęboko wgłębiać się, no właśnie, masło maślane byłoby, to byśmy się przekonali, że ten stan funkcjonuje jeszcze raz powtarzam, od początku, jak myśmy się pojawili jako ludzkość, jako istoty, ale też jako rośliny, jako zwierzęta, od początku na naszej po prostu planecie. Wszystko jest to skorelowane.
czyli ziemski magnetyzm jest to siła życiowa, vis vitalis. Trwają badania nad tą siłą, nad biomagnetyzmem, między innymi taka znana postać Franz Mesmer, Austriak, który położył ogromne zasługi w badaniach pola magnetycznego, ale dzisiaj oczywiście współcześnie trwają badania i okazuje się, że pole magnetyczne Ziemi bardzo słabnie. W okresie ostatnich 500 lat zmniejszyło się, to dość mocno się zmniejszyło, ale na to, a więc w takim razie my mamy już jako ludzie mamy problemy w związku z tym osłabionym polem magnetycznym, ale na to osłabienie, które, jeszcze raz powtarzam, regulowało wszystkie nasze procesy życiowe, które sterowało tymi procesami, nakładają się sztucznie generowane pola techniczne. I te pola techniczne, jakie pola? No pola na przykład telefonów komórkowych, pola w ogóle telefonii komórkowej, pola radiolinii, pola wytwarzane przez wszystkie urządzenia elektryczne w naszym domu, czyli przewody elektryczne w naszych mieszkaniach, kuchenki elektryczne, odkurzacze, laptopy i tak dalej, one oddziałują na nasze ciała polami elektromagnetycznymi, które przenikają nasze organizmy na wskroś, na wylot i oddziałują dwoma wektorami, wektorem elektrycznym i wektorem magnetycznym. Jeden powoduje powstawanie po prostu drugiego. I to oddziaływanie po prostu oddziałuje, jeszcze raz powtarzam, na wskroś, po prostu w świecie subatomowym, czyli poniżej już atomu, a więc oddziałuje na subkomórkowym, przepraszam, na poziomie atomowym, oddziałując między innymi na wszystkie ładunki po prostu elektryczne w naszym organizmie. I teraz, w związku z tym, w zależności od tego pola funkcjonują nasze różnego rodzaju narządy. Zaczyna się oczywiście od atomów w komórkach. Dalej, komórki tworzą tkanki, a więc oddziałuje to na tkanki, później na narządy i na cały po prostu organizm nasz, po prostu człowieka. I w zależności od tego, jeszcze raz powtarzam, odnoszę się do tego, co powiedziałem na początku, tak jak funkcjonują nasze komórki, tkanki, narządy, funkcjonuje nasz cały organizm, w związku z tym i również to wnętrze oddziałuje na tkanki peryferyjne, na włosy, na skórę, na paznokcie i tak dalej. Od tego zależy między innymi nasz po prostu wygląd. Tak się to wszystko przedstawia. Wielu z Was wie doskonale, że ja się również zajmuję biomagnetyzmem. Kilka książek, które nie wszystkie akurat mam pod ręką, ale jedna szczególna, czyli magnetostymulacja, magnetorelaksacja, jak suplementować organizm polami magnetycznymi. Generalnie na temat biomagnetyzmu napisałem 4 książki, 2 tomy biomagnetyzmu, jeszcze taka troszeczkę cięższa publikacja, takie podstawy dotyczące właśnie suplementacji polami magnetycznymi. Natomiast to jest kluczowa rzecz. Nie ukrywam, że to jest, znaczy bez zadzierania nosa, ale ja wiem, co jest na rynku. To jest kluczowa w zasadzie pozycja dotycząca oddziaływania pól magnetycznych na organizm. Myślę, że napisana w bardzo przystępny sposób. Polecam ją oczywiście. I w związku z tym, zanim przejdę do głębszego troszeczkę omówienia tematu, to w tej chwili po prostu udostępnię ekran, gdzie to można znaleźć. Przy okazji, kochani, będę się reklamował zwyczajnie. Myślę, że o tej audycji będę pokazywał własną stronę internetową, a więc właśnie strona internetowa www.januszdabrowski.pl. Tu jest sklep, jeżeli znajdziecie kursorkiem książki, znajdziecie moje książki. Tak, będę Wam wdzięczny za każde zamówienie, bo to jest po prostu wsparcie moje. Ostatnio wydałem między innymi książki Metamorfozy dotyczące właśnie, co można zrobić dla swojej urody. I tam między innymi mówię o tak zwanej takich zabiegach częstotliwościowych, magnetostymulacyjnych i tak dalej, i tak dalej.
Tu są zestawy książek między innymi, a więc Magnetyczna Moc Zdrowia, gdzie akurat 4 te książki, o których ja mówię, w zestawie można kupić 10% taniej. No i cały po prostu cykl tych wszystkich książek, więc na przykład magnetostymulacja, magnetorelaksacja, jak suplementować organizm polami magnetycznymi, suplementacja polami magnetycznymi i też, kochani, 2 tomy biomagnetyzmu. Minąłem, być może, że minąłem. O, właśnie tu są 2 tomy. Biomagnetyzm, część pierwsza, biomagnetyzm, część druga, więc opisuję to bardzo dokładnie w tych moich książkach. Jest to, nie ukrywam, wiedza dość niszowa, a nawet powiedziałbym bardzo niszowa. Tu już wychodzę z tej strony, zatrzymuję udostępnienie. I po prostu, jeżeli kogoś te wszystkie sprawy interesują, to po prostu namawiam do tego, żeby się zapoznać z tym, że jeszcze raz udostępnię ekran, więc będę chciał przedstawić bliżej tą książkę moją, a więc magnetostymulacja, magnetorelaksacja, jak suplementować organizm polami magnetycznymi. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, z czego sobie sprawy nie zdajemy. A więc magnetyzm na życie współczesnego człowieka, dlaczego człowiek jest istotą elektromagnetyczną i tak dalej, i tak dalej. Bardzo szeroko opisane tematy, jak na przykład jak magnetorelaksacja pomaga redukować stres, o stresie, o relaksacji, o magnetorelaksacji, jak można strukturyzować magnetycznie wodę, jak taka woda wpływa na organizm, ale mamy z punktu widzenia naszego dzisiejszego tematu jeszcze między innymi rozdział, jak zwiększyć skuteczność zabiegów kosmetycznych, zaraz ja tutaj do tego przejdę, ale jednocześnie, słuchajcie, opisuję wskazania do terapii polami magnetycznymi, terapeutycznymi, w alergiach, astmach, w bólach różnego rodzaju, bólach menstruacyjnych, bóle pleców, kręgosłupa, cukrzyca, kolka jelitowa, niemowląt, kurcze mięśni, migrena, nowotwory, osteoporoza, układ kostny, otyłość, odchudzanie, przepraszam, parkinsonizm, reumatyzm, stwardnienie rozsiane, szum w uszach, udary mózgowe, zaburzenia potencji seksualnej, zawały, zdrowy sen i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest. I tak jak mówiłem, z punktu widzenia dzisiejszego naszego tematu, momencik, zaraz zobaczymy, o troszeczkę za daleko pojechałem. I jest rozdział, słuchajcie, dotyczący zastosowań terapeutycznych pól magnetycznych, między innymi, kochani, w zabiegach kosmetycznych. Czyli w jaki sposób można polami magnetycznymi zwiększyć skuteczność tych zabiegów, a więc piszę tutaj o podstawowych warunkach zachowania zdrowia i urody, o jakości odżywiania, o efektach działania terapeutycznych pól magnetycznych w tym momencie. Dalej o stanie środowiska, wody, powietrza, elektromagnetyzmu, jak to wpływa na nasz wygląd, na ewentualnie zabiegi kosmetyczne i tak dalej, więc wszystko tu po prostu bardzo dokładnie jest opisane, zawsze, za każdym razem efekty działania terapeutycznych pulsujących pól magnetycznych. Chodzi o pasma tak zwane, jeszcze raz powtarzam, terapeutyczne, a więc wpływ magnetostymulacji i magnetorelaksacji na wzrost skuteczności zabiegów magnetycznych. Czym to można zrobić? Więc są urządzenia w tej chwili specjalne i tak dalej, więc nie ma żadnego tutaj z tym problemu. I teraz, kochani, chciałbym przejść do pewnego artykułu, gdzie krótko, bardzo krótko opiszę po prostu generalnie, co można spotkać w internecie. Bardzo ciekawy artykuł na ten temat. Jeszcze raz powtarzam, w mojej książce jest znacznie dokładnie to wszystko opisane, ale macie tutaj pewien artykuł dotyczący oddziaływań terapeutycznych pól magnetycznych na skórę, jak zwiększyć po prostu skuteczność. Jak zwykle oczywiście dajemy sobie translację. Bardzo ciekawy artykuł, niedługi, a więc posłuchajcie. Zmień wygląd swojej skóry dzięki terapii magnetycznej. Uważa się, że magnesy posiadają właściwości przeciwzapalne
i detoksykujące. Dlatego od czasów starożytnych stanowią alternatywną metodę leczenia bólu. Niektórzy eksperci twierdzą, że mogą mieć korzystny wpływ na urodę. Tak, to jest artykuł jeszcze z 2015 roku, nic nie stracił na znaczeniu. Namawiam nie tylko Was, kochani, czyli moich gości, którzy wcale nie muszą zajmować się ani zdrowiem, ani kosmetologią, do tego, żeby poznać tą dziedzinę, bo to jest coś bardzo ważnego, coś bardzo istotnego, ale też namawiam ewentualnie panie, które są właścicielkami salonów beauty, salonów kosmetycznych, żeby się zainteresować również tą dziedziną. I tutaj mamy bardzo ciekawą ilustrację, gdzie jest pokazane na przykład na co mogą oddziaływać terapeutyczne pola magnetyczne, a więc na przykład redukcja stanów zapalnych, egzemy, różne psoriazis, czyli łuszczyca, metabolizm komórkowy, działanie anti-aging, czyli przeciwstarzeniowe, detoksykacja, różne problemy z celulitem, a więc na przykład celulitis i celulit to są dwie oddzielne jednostki, że tak powiem, chorobowe, czy też dotyczące niedomagań, przepraszam. A więc jeszcze raz zacznijmy. Uważa się, że magnesy posiadają właściwości przeciwzapalne i detoksykujące. Od czasów starożytnych, zaraz momencik, może ja tutaj zwiększę czcionkę, będzie to dla Was bardziej widoczne. A więc uważa się, że magnesy posiadają właściwości przeciwzapalne i detoksykujące. O, mam problemy techniczne. Od czasów starożytnych stanowią one alternatywną metodę leczenia bólu, a niektórzy eksperci twierdzą, że mogą one również korzystnie wpływać na urodę. Szacuje się, że obecnie Amerykanie, bo to jest artykuł amerykański, wydają około 500 milionów dolarów rocznie na terapeutyczne magnesy, na przykład opaski lub bransoletki, które celują w punkty nacisku na ciele, a światowy rynek szacuje się na 5 miliardów dolarów. Biorąc pod uwagę takie statystyki, nic dziwnego, że kilka firm zajmujących się pielęgnacją skóry wprowadziło ostatnio na rynek produkty wykorzystujące magnesy i ich odpowiednik w postaci energii elektromagnetycznej jako kluczowe środki przeciwstarzeniowe. Ale czy obietnice redukujących zmarszczki magnesów rzeczywiście przywrócą skórze witalność? Podstawową teorią terapii magnetycznej jest to, że siła dodatnio naładowanych cząstek może wpływać na cząsteczki w ciele bez ich dotykania. Wiele starożytnych kultur, w tym w Egipcie, Chinach, Persji i Europie, używało magnesów w takiej czy innej formie do leczenia dolegliwości, schorzeń i ran. Ale dopiero po II wojnie światowej terapia magnetyczna zyskała popularność w Stanach Zjednoczonych, stając się odrębną formą medycyny alternatywnej. Po wojnie rosyjscy lekarze eksperymentowali z magnesami, umieszczając je w określonych punktach nacisku pacjentów po amputacji, z których wielu odczuwało zmniejszenie bólu. To sprawia, że magnesy wydają się być użytecznym narzędziem wspomagającym gojenie i łagodzenie bólu, ponieważ wydają się one powiększać średnicę naczyń krwionośnych, co poprawia krążenie, przepływ tlenu we krwi. Tak, kochani, ja o tym piszę w tej mojej książce tutaj, o której wspominałem, że pola magnetyczne powodują uwalnianie z tak zwanego śródbłonka naczyń krwionośnych, tak zwanego endotelium, endogennego tlenku azotu, endogennego, czyli wytwarzanego w organizmie tlenku azotu, NO, która swego czasu została ogłoszona przez pismo Science cząsteczką roku. I ta cząsteczka NO, tlenek azotu, rozszerza naczynka krwionośne, przeciwdziała w ten sposób na przykład nadciśnieniu. Jeżeli zwiększa się światło naczynia, to zwiększa się strumień krwi, lepsze nasycenie jest krwi tlenem, zwiększa się zawartość tlenu we krwi, czyli stopień utlenowania
przy zabiegach 8-10 minutowych czy kilkunastominutowych nawet aż o 20% i ten stan zwiększonego utlenowania aż o 20% zawartości tlenu we krwi tętniczej utrzymuje się nawet przez kilka godzin, nawet 8 do 10 po prostu godzin. A więc tak następuje po prostu powiększanie średnicy naczyń krwionośnych i poprawa krążenia i przepływu i zawartość tlenu we krwi. Terapia magnetyczna tak naprawdę polega na normalizacji aktywności komórkowej i umożliwieniu dotarcia do komórek odpowiednich składników odżywczych. Kochani, jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze komórkę, każdą komórkę naszego ciała, a tych komórek ocenia się, że jest 70 do 100 bilionów, chociaż pewni naukowcy wyliczyli, że jest tak naprawdę co około 32 bilionów komórek. Zwracam jednocześnie uwagę na liczebniki europejskie i amerykańskie. W Stanach Zjednoczonych europejski bilion to jest trylion, więc jeżeli znajdziecie jakąś książkę, gdzie będzie mowa o 70 do 100 bilionów trylionów, to znaczy, że to jest tłumaczenie z angielskiego, amerykańskiego, czyli autora amerykańskiego, ale tłumacz nie miał pojęcia, najprawdopodobniej nie zamienił tych amerykańskich trylionów na europejskie miliony. Ale to mniejsza z tym. I każda komórka dysponuje tak zwanym potencjałem błonowym, napięciem elektrycznym. W zdrowym ciele ten potencjał błonowy powinien zawierać się między 70 a 90 milivoltami. 70 do 90 milivoltów to jest napięcie na błonie komórkowej. Czyli komórka musi być napięta jak napompowany balon, jak dobrze napompowana futbolówka. Jeżeli w wyniku różnych zdarzeń, nieprawidłowego odżywiania, stresu, wpływu szkodliwych pól magnetycznych, wielu innych czynników, to napięcie spada, czyli komórka tak jakby flatszeje, to już od razu oznacza to, że mamy do czynienia z chorobami. I jest możliwość mierzenia tych potencjałów pola elektrostatycznego komórki i diagnozowania. Więc jeżeli na przykład napięcie na komórce spada do poziomu 15-20 mV, to oznacza, że już w organizmie tworzą się procesy nowotworowe i tak dalej. Dalej. Uszkodzenia spowodowane przez środowisko depolaryzują komórki skóry, a magnesy pomagają przywrócić tkankę ze stanu nieaktywności do normy. Wyjaśnia Sylwia Hickman, starszy wiceprezes Sept Elite, dystrybutora kosmetyków Organic Skin Care. Stymulacja magnetyczna przywraca przepływ płynów tkankowych. Produkty przemiany materii są usuwane, a więc jest detoks. Obrzęki przekrwawienia są regulowane, a więc zmniejszają się stany zapalne. Właśnie, stany zapalne zostają zmniejszone, a metabolizm komórek wraca do normy. Hickman zauważa, że istnieją 3 wspólne obszary, na które ukierunkowana jest terapia magnetyczna. Metabolizm komórkowy, redukcja stanu zapalnego i detoksykacja. Więc na koniec jest pytanie, czy włączyłeś magnesy do swojej, kochani, pielęgnacji? Jak widzicie, artykuł był dość krótki, bardzo sensowny, bardzo konkretny. Więcej oczywiście mówiłem na podstawie tej mojej książki. Polecam jeszcze raz ją dla zainteresowanych ewentualnie. Jeszcze raz powtarzam, że myślę, że książka jest napisana bardzo tak zwanym ludzkim językiem. Oczywiście sporo jest tutaj mowa o fizyce i tak dalej, ale staram się to opisać, te różnego rodzaju zjawiska w bardzo prosty sposób, zrozumiały dla każdego. Zresztą kiedyś uczyłem fizyki w szkole podstawowej. Moi uczniowie mówili, że fizyka jest bardzo prosta. Znaczy nie wszyscy, może uczniowie, ale wielu z nich mówiło, że fizyka jest bardzo prosta. Dla mnie nigdy nie była. Był to przedmiot bardzo trudny dla mnie. Być może musiałem się z tym zmierzyć, żeby później znaleźć metodę przekładania tych skomplikowanych fizycznych rzeczy na prosty język zrozumiały dla
każdego. Więc kochani, dzisiaj troszeczkę mam wrażenie, że krótsza audycja, no i bardzo dobrze. Natomiast namawiam Was do lektury, do poznawania własnych ciał, własnych organizmów, jak to wszystko funkcjonuje, bo to jest magiczny, po prostu magiczny świat. I cóż, na dzisiaj to będzie tyle. Na koniec bardzo Was proszę ewentualnie o lajki, o lajkowanie, o subskrypcję. Te osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, będziecie otrzymywać powiadomienia o każdej następnej audycji, o dzieleniu się linkami do tych audycji. Przy okazji, jeżeli znacie kogoś, jakieś panie kosmetyczki, kosmetolożki, właścicieli gabinetów beauty, to ewentualnie skontaktujcie się z tymi paniami, powiedzcie, że jest taki kanał Barwy Zdrowia, jest playlista Uroda. Mam dla nich, dla tych pań też kapitalne rozwiązanie. Słuchajcie, możemy się podjąć pewnej współpracy. Wiecie doskonale, myślę, że większość z nas, że wydałem niedawno moją nową publikację formatu A4, Metamorfozy. Piękno zrodzone z natury, luksus, który zaczyna się wewnątrz. I tutaj opisuję nie tylko oddziaływanie różnych suplementów na organizm, ale też, kochani, z tego co tutaj dzisiaj o czym mówiliśmy, pokazuje, jakie urządzenie na przykład można zastosować, jeżeli chodzi o gabinety kosmetyczne działające, znaczy urządzenia dotyczące terapii częstotliwościowej, magnetoterapii, magnetostymulacji i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o na przykład pola magnetyczne, to jest polskie urządzenie doskonałe, Viofor JPS, czy urządzenie niemieckie Bemer, czy niemieckie urządzenie Cloud, urządzenia Biomag, Globus, inne, czy po prostu proste, bardzo proste urządzenie. Tutaj jest MIM-2 produkowane znaczy produkowane, ale też opracowane już kilkadziesiąt lat temu przez pana Andrzeja Fiedoruka, z którym kilka wywiadów mam na naszym kanale. Jeżeli chcecie, to sięgnijcie do playlisty wywiady i tam się też dowiecie, jak działają pola magnetyczne. Tym bardziej, że pan Andrzej Fiedoruk ma ogromną wiedzę, ogromną po prostu wiedzę z dziedziny oddziaływań pól magnetycznych i z przyjemnością się z każdym z nas dzieli, więc są takie proste urządzenia, które nie trzeba zasilać prądem zewnętrznym. Możemy nosić je po prostu na nerkach, tam gdzie są duże przepływy krwi, na wątrobie. Bezpieczne absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że generalnie znaczy urządzenia do magnetostymulacji to są urządzenia pracujące na polach magnetycznych o natężeniu mikrotesli, a więc na pograniczu pola magnetycznego Ziemi, bo w zależności od tego, czy jesteśmy na równiku, czy na biegunie, pola magnetyczne Ziemi to jest kilkadziesiąt mikrotesli, od 30 paru, na przykład około 50 na biegunie i na równiku, przepraszam, na biegunie więcej, około 70 do 90 mikrotesli, na równiku rzędu 40-50 mikrotesli. Nie mówię dzisiaj dokładnie, bo to się wszystko niestety zmienia. Pole magnetyczne Ziemi słabnie. Średnio się przyjmuje około 50 do 70 mikrotesli, a więc to są bardzo małe natężenia. Również te urządzenia, o których ja mówiłem, również mają podobne natężenia tych pól, a więc praktycznie dotyczące tła Ziemi. MIM-2 opracowany przez pana Andrzeja Fiedoruka ma natężenie 5 mikrotesli, a więc jeżeli każdy z nas posługuje się na przykład komórką taką, to jest dopiero niebezpieczne narzędzie w porównaniu na przykład z takim urządzeniem, jakim jest po prostu MIM-2. Warto to nosić. Warto stosować tego typu pola, dlatego że one oddziałują na nasz cały organizm, regulują cały nasz po prostu metabolizm, w związku z tym wpływają doskonale na stan zewnętrzny. Jeszcze raz powtarzam, nasza skóra, nasze włosy, nasze paznokcie, nasz błysk wokół i tak dalej, i tak dalej. I cóż, to byłoby na dzisiaj tyle. Do następnego zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Namawiam oczywiście Was do
oglądanie systematycznego mojego kanału, zaglądania, oglądanie tych audycji, wysłuchiwania. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Papatki.